dzisiejszym filmie zamierzam pokazać, jak na dzień dzisiejszy wygląda mój 375-litrowy zbiornik. Nie jest to oczywiście koniec zmian, ale kierunek został obrany jak ziemniak na obiad. Zobaczycie używaną gumkę, efekty nawalenia się klejem i usłyszycie kilka słów na temat pewnego kanału, który zrobił mi z mózgu kiszonkę. Pod warunkiem, iż mózg posiadam, bo jak nie, to tylko ta kulka w środku się pogła. Albo pogięła, zależy jakie studia kto skończył. Zapraszam do oglądania. Kanał Mosarta jest wspierany przez widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linków w opisie pod filmem. Witajcie drodzy widzowie i przyjaciele. Na samym początku, zanim jeszcze zacznę nawijać makaron na uszy, chciałem serdecznie podziękować Angelice Kielesińskiej za przesyłkę. Dostałem dużo fajnych, zielonych rzeczy, o których nie mogę mówić, bo przyjdą nocą i w drzwi za łomocą. Strzyżonego fryzjer strzyże. Więc wiecie, rozumiecie. Jeszcze raz wielkie dzięki. Podziękowali, zmylili antyterrorystów, teraz mogą już zaczynać. Ostatni wygląd po przycince, przesadzeniach i wprowadzeniach nowych osobników do akwarium prezentowałem w filmie Konar mi zatonął. Czy wiele się zmieniło? No trochę tak. W tamtym filmie konar, który wrzuciłem do akwarium, pływał dość swobodnie po powierzchni. Jestem niecierpliwy. Choć zawsze wszystkim tłumaczę, że akwarystyka tej cierpliwości uczy, ale najwyraźniej szewc bez butów chodzi. Liczyłem na to, że ten kawałek patyka szybciej zatonie. Ale drewniak jest oporny i nie chce. Pewnie za jakiś czas by nasiąkł na tyle wodą, że sam by zanurkował. Ale kilka rzeczy się nawarstwiło i postanowiłem go utopić jak marzannę. Z tą marzanną to sporo problemów. Gdzieś tam policja zatrzymała kolesia, który próbował utopić teściową, bo miała na imię Marzenna. Potem musiał się tłumaczyć, przepraszać i tak dalej. No, sytuacja nie do pozazdroszczenia. Gdzie indziej dzieci z podstawówki wepchnęły wychowawczynię do wody, chociaż krzyczała, że Marzena to ona ma na drugie. Mój konar nie przedstawił się, więc mogłem go spróbować zatopić bez konsekwencji. Miałem kilka koncepcji, jak to zrobić. Najpierw wymyśliłem, że można na jego dwóch końcach założyć małe torebki foliowe, wsadzić do nich po otoczaku i w ten sposób go załatwić. Pomysł, choć jak najbardziej spełniłby moje potrzeby, miał niestety dwa minusy. Pierwszy, mniejszy, dotyczył estetyki tego rozwiązania. Ale to był mały minusik, bo w końcu to ja bym tylko na to patrzył. Ale drugi minus był większy. Gdyby w tą folię zaplątała się jakaś ryba, to efekt mógłby być tragiczny. Oczywiście szansa na to była niewielka, ale doszedłem do wniosku, że nie ma co ryzykować. Drugim pomysłem było przyklejenie do konara kawałka ciężkiej skały. Niestety, ponieważ moje doświadczenie związane z klejeniem drewna do skał i odwrotnie równa się praktycznie zeru, nie zaryzykowałem. Wiem, że w tym nie ma nic trudnego, ale może do nauki klejenia posłuży mi coś łatwiejszego niż kawał gałęzi. Oczywiście sposobów obciążenia korzenia i zatopienia w akwarium znajdzie się jeszcze kilka, ale to ja zdecydowałem się na mój autorski pomysł. Skoro dwa poprzednie pomysły odpadły, do akcji musiała wkroczyć gumka recepturka. Jak widać, założyłem ją na konar mniej więcej w 1/3 długości, przełożyłem pod spodem kawałek skały i tak zostawiłem. Konar zrobił to, co chciałem. Jednym końcem oparł się o podłoże, a drugi był wysoko w wodzie. Kiedy ta wysoka końcówka opadnie na dno, będzie to znaczyło, że konar odpowiednio już nasiąkł wodą i można go uważać za zatopiony. Oczywiście w tym genialnym pomyśle nie wziąłem pod uwagę zupełnie moich glonojadów, w dalszej części filmów nazywanych bandytami. Tak więc nie pomyślałem, że bandytów zainteresuje ta gumka i ten kawałek skały. Że nie uchronię tej konstrukcji przed ich manią odkrywania wszystkiego nowego w akwarium. A skoro tego nie wziąłem pod uwagę, to glonojady natychmiast ruszyły do odkrywania nowych terenów i pokazały mi, jak kruchym jest mój pomysł. Skałka odpadła i walnęła o dno, a korzeń radośnie wystrzelił ze zbiornika w górę. No może nie wyglądało to aż tak dramatycznie, ale skutek był właśnie taki, jak powiedziałem. Cóż, jeszcze kilka razy wkładałem tą skałę na jej miejsce, jeszcze kilka razy glonojady pokazywały mi, gdzie mnie mają i że im mogę skoczyć na płetwę. Więc w końcu doszedłem do stanu lekkiego wkurzenia i gumkę razem ze skałą zakręciłem.
Glonojady sprawdziły tą konstrukcję, po czym wysłały do mnie swojego przedstawiciela. Ten stwierdził, że jednogłośnie, czyli on i jego 9 kumpli, ogłaszają strajk głodowy, dopóki gumki nie odkręcę. No to wziąłem i wrzuciłem do akwarium trochę pokarmu. Glonojady natychmiast zawiesiły strajk głodowy i popędziły do żarcia. I od tej pory gumka żyła długo i szczęśliwie. Ale konar nadal nie zatonął. Żeby nie było mu smutno, dołożyłem jeszcze drugi, który też był wcześniej wyparzony i parę tygodni leżał w wiadrze. Więc toną sobie teraz oba. A jak zatoną, to znów będę wąchał klej. I tu przechodzimy do tematu drugiego. Po raz pierwszy kleiłem coś w akwarium. Miałem do wykorzystania 2 kawałki drewna, które były już zatopione bardzo dawno temu i w końcu miałem coś, co można do nich przykleić. Czyli mech Phoenix i kilka bardzo ładnych krzaczków Bolbitis. Chciałem w końcu zrobić to po raz pierwszy. Oczywiście naoglądałem się, jak to robią inni. Nie jestem najmądrzejszy na świecie, a nawet nie plasuję się w pierwszej 10, więc jeśli ktoś coś robił przede mną, to warto na to zerknąć i się nauczyć. A ja się wszędzie uczę. I w pociągu, i w samolocie. Dobra, starczy tych cytatów. Zakupiłem więc na tą okazję klej cyjanoakrylowy, którym klei się zarówno rośliny do drewna czy skał, czy też samo drewno i skały. Klej jest nieszkodliwy dla zwierząt w naszym zbiorniku. A jeśli nadal się o to obawiamy, to istnieją inne sposoby mocowania bez użycia kleju. Więc usiadłem nad kawałkiem patyka i wzorem znawców tematu przykleiłem mech Phoenix, czyli Phisidensa fontanusa, do kawałka drewna. W sumie wyszło mi to całkiem dobrze. Nie używałem rękawiczek ochronnych, bo stwierdziłem, że to zbyt drobne klejenie, żeby aż tak się zabezpieczać. Ale jeśli zajmiecie się klejeniem czegokolwiek, to jednak polecam wam się zabezpieczyć właśnie w taki sposób. Trzeba pamiętać, że jest to tak zwany klej natychmiastowy, czyli jego sknięcie zajmuje kilka sekund. Jeśli zapaprzecie sobie palce, to pół biedy. Można to zmyć acetonem albo poczekać, aż zejdzie razem z naskórkiem, który ciągle się odnawia. Natomiast nie wolno brudnymi od kleju łapami przecierać sobie oczu, czy też pakować ich do ust. Także bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Ja robiłem to bardzo ostrożnie. Klejenie mchu jest dość pracochłonne. Szczególnie, że nie miałem go dużo, a część jeszcze musiałem odłożyć do eksperymentu, który prowadzę. Można kleić pensetą, można paluchami. Generalnie próbowałem i tak, i tak. Penseta bardziej komplikowała klejenie niż pomagała. Akurat w przypadku małej ilości mchu. Przy Bolbitisie sprawdziła się już bardziej, więc zależy to od tego, co kleimy. Phoenixa przykleiłem jak na mój pierwszy raz bardzo dobrze. Oczywiście trochę kleju było widoczne, bo tenże klej bieleje, kiedy wysycha. Ale w przypadku mchu nie jest to problem, bo mech zarośnie to i biały kolor zniknie. W przypadku skał miejsce klejenia zasypuje się zmieloną skałą, żwirem, piaskiem, czy to tam jest w dekoracji. To zalewa się klejem i po wyschnięciu już nic nie widać. Ale mech da sobie z tym radę. Więc mimo, że wizualnie ten biały kolor lekko szpecił ten kawałek drewna, to podszedłem do tego ze spokojem. Potem na drugim kawałku drewna w ten sam sposób zainstalowałem kilka kawałków Bolbitisa. Tu było trochę łatwiej i trochę trudniej. Taki dysonans. Łatwiej było go kleić, bo ma sztywne kłącze. I jednocześnie to twarde kłącze może sprawić trudności, bo nie układa się do drewna i trzeba je dociskać i trzymać, żeby klej to złapał. Ale w sumie są to tylko pierdoły. Kleiło się całkiem okej. Także w kilka minut ogarnąłem cały Bolbitis i przykleiłem do drewna. Nauczony przyklejaniem mchu starałem się tak podawać klej, żeby go potem nie było widać, jak wyschnie. I udało się całkiem nieźle, więc wszystko zależy tu od doświadczenia i treningu. Nie ma co się zrażać jakimś pierwszym niepowodzeniem. Zresztą z tyłu głowy miałem cytat z memicznego filmu Andrzeju, nie denerwuj się, zaraz wyklepiemy. Więc w sumie byłem na tyle zadowolony ze swoich prac, że zupełnie zapomniałem o bandzie zbrojników, które niezadowolone z destrukcji ich strajku głodowego postanowiły się zemścić. Oczywiście zemsty dokonały w nocy, kiedy poszedłem spać. Następnego dnia, kiedy w akwarium zapaliły się światła, okazało się, że mech Phisidens już praktycznie nie istnieje. Drewno nosiło tylko ślady klejenia. Mchu zostały 3 czy 4 gałązki, które były lepiej przyklejone. Sprawców nie dało się namierzyć, bo zanim tego dokonali, jeden z nich zamalował sprayem kamery monitoringu. Ale ja wiem, że to oni i kiedyś się zemszczę. W każdym razie nie mam pojęcia, czy mech został zeżarty, czy tylko oderwany.
bo akurat tam postanowiły żerować na drewnie. Jeśli go zjadły, to koniec. A jeśli został oderwany, to pewnie gdzieś leży pomiędzy roślinami i jest szansa, że jeszcze odbije. Ale były go tak małe ilości, że nie jestem go na dnie w stanie namierzyć. Więc trzeba po prostu poczekać. I za kilka tygodni się okaże, czy mech jeszcze jest w akwarium. Jest też niewielka szansa na to, że to, co zostało na drewnie, jakimś cudem odbije i urośnie. Ale to byłby już cud. Dobrze, że kilka rodzajów mchu znajduje się w pojemnikach postawionych na szklanym łączniku pomiędzy wsparciami zbiornika. Tam prowadzę eksperyment w emersyjnym namnażaniu mchu. O eksperymencie powiem w innym filmie. W każdym razie tam mam trochę Fisidensa, czyli Phoenixa. I być może stamtąd będę miał kolejną porcję do przyklejenia, czy też innego przymocowania do konara. Tylko będę musiał jakoś obejść zainteresowanie moich ryb. Na razie nie mam jakiejś sprecyzowanej koncepcji, ale to się z pewnością zmieni. Eksperyment zobaczycie w innym filmie, jak będzie można coś więcej pokazać i coś więcej na ten temat powiedzieć. Ostatnim tematem, który nazwałem Aqua Ariergarda, jest pewien kanał akwarystyczny. Nie, oni nie zajmują się akwarystyką, tylko Aqua Avangardą. I tak się nazwali. Aqua Avangarda. Na początek powiem, że nie polecam tego kanału i na pewno nie zniżę się tu też do jakiegoś hejtu. Nie zamierzam też wywoływać jakichkolwiek gównoburz. Jeśli będziecie zainteresowani zweryfikowaniem moich słów, to sobie wejdźcie na ich kanał YouTube. Właśnie o takiej nazwie Aqua Avangarda. W sumie jest to kanał sklepu zoologicznego, który jednocześnie odżegnuje się od akwarystyki, twierdząc, że to co robią to nie jest akwarystyka, tylko ta ich awangarda. Generalnie chyba tylko 3 wspólnicy tej firmy wiedzą, o co chodzi. Jest to ciekawe podejście zarówno do biznesu, jak i do akwarystyki, która nie jest akwarystyką. Panowie twierdzą, że filtry to syf i nie należy ich stosować, że grzałki są zupełnie zbędne i ich nie używają. Nie hodują ryb ani roślin, a jedynie cudowne bakterie. Tak twierdzą w jednym z filmów. I dzięki tym cudownym bakteriom wyprodukowanym przez tą właśnie firmę bez problemu utrzymują wszystkie ryby i rośliny przy życiu. Rośliny trzymają w czymś, co wygląda jak zwykła gąbka, ale twierdzą, że to mata węglowa. Nie wiem, nie znam się, może tak, może nie. Jeśli mnie oczy nie myliły, nie posiadają tak naprawdę żadnego akwarium pokazowego. Bo to, co przedstawiają, to zbiorniki hodowlane, które nie są najpiękniejsze, delikatnie mówiąc. Ale tu się nie czepiam, bo hodowla rządzi się innymi prawami i nikt tu nie będzie odpierdzielał aquascaperki. Tylko jeżeli w swoich filmach zwracają się do akwarystów, bo chyba akwaryści mają od nich kupować rośliny i ryby, to jakoś nie mają się czym pochwalić. Oczywiście chwalą się roślinami, które kupują z produkcji emersyjnej, wsadzają do wody i poddają działaniu cudownych bakterii, dzięki którym rośliny przystosowują się do warunków podwodnych. Nie wszystko da się opowiedzieć, musicie to zobaczyć na własne oczy. Co mi się u nich podoba? Konsekwencja. Jak filtry to syf, to ich nie sprzedają. Jak grzałki niepotrzebne, to ich nie sprzedają. Nie sprzedają też oświetlenia. Nie wiem, czy sprzedają akwaria, bo mają tylko ich 3 rysunki albo brak obrazka. Domyślam się, że nie mają ich na stanie. Jak powiedzieli, że każda firma sprzedaje żwir akwarystom na zasadzie, że na żwirze niewiadomego pochodzenia piszą akwarystyczny i to wystarczy, to oni sprzedają żwir, który nazwali jak? I tu zupełne zaskoczenie. Akwarystyczny. Nie ma zdjęcia na potwierdzenie, jaki to żwir. Za to jest zdjęcie czegoś, co nazwano gotowe kompozycje. Przepraszam, mam słaby wzrok, ale patrzyłem z każdej strony i nie wiem, co to jest. W każdym razie kosztuje niemało. Co ciekawe, firma prowadzi też sprzedaż hurtową. Tam można zakupić roślinę, która do złudzenia przypomina pistię, ale nazywa się Irpina. Kogo dziełem jest ta nazwa? Pewnie szwagra właściciela. Ja nie jestem rudy, żeby kogoś podpierdzielać na płokułatułę. Ale pistia została zakazana nawet w domowych akwariach, więc bym się nie chwalił tak hurtowo. A kara jest dotkliwa. Domyślam się, że ta strona jest w uj niedopracowana i byle co tam jest wrzucone, żeby tylko było. Inna rzecz, że takie olewanie klientów jest co najmniej przykre. Zresztą firma generalnie preferuje kontakt telefoniczny, co może oznaczać, że o sklep internetowy
nikt za bardzo nie dba. Okej, nie mój interes, jak ktoś prowadzi swój interes. Ja tylko mówię, że gdybym był klientem, to bym tam nic nie kupił. Warto zobaczyć ich kanał na YouTube. Nie podaję linku, nazwę znacie, to znajdziecie. W komentarzach możecie podzielić się swoimi opiniami. Jakby co, ja już nie zajmuję się akwarystyką, tylko aquariergardą, czyli chronię swój zbiornik, żeby mu ktoś z tyłu nie dokopał. To by było tyle. Co złego, to nie ja. Jestem grzeczny i nie sikam do zbiornika. Trzymajcie się zdrowo i niech ktoś kupi chatę od Tramala, bo kolega potrzebuje wsparcia. To pojadę klasykiem, czyli sobą. Dobranoc. Zatańcz się dla mnie, kiedy leżę na gotowie, a z piany mi wystaje prawe oraz lewe oko. Zatańcz dla mnie, kiedy leżę na gowanie, a z piany mi wystaje prawe oraz lewe oko. Zatańcz dla mnie, ja umyję się dokładnie. Rączki, nóżki oraz ząbki, ale nie pokażę trąbki. Tańcz Grażyna, może ona to wytrzyma, może sufit to wytrzyma. Tańcz Grażyna, o. Zatańcz dla mnie, kiedy leżę na gowanie, a z piany mi wystaje prawe oraz lewe oko. Zatańcz dla mnie, ja umyję się dokładnie. Rączki, nóżki oraz ząbki, ale nie pokażę trąbki. Tańcz Grażyna, może ona to wytrzyma, może sufit to wytrzyma. Tańcz Grażyna, o. Zatańcz dla mnie, kiedy leżę na gowanie, a z piany mi wystaje prawe oraz lewe oko. Zatańcz dla mnie, ja umyję się dokładnie. Rączki, nóżki oraz ząbki, ale nie pokażę trąbki. Tańcz Grażyna, może ona to wytrzyma, może sufit to wytrzyma. Tańcz Grażyna.